Hej, witajcie w pierwszym odcinku na kanale Utopia Card Game. Dzisiaj odcinek ogólny. Na czym polega Utopia, jak w nią grać, jak można wygrać i jak można przegrać. Celem gry jest zdobycie 100 punktów Utopii. Gracz, który uzyska 100 punktów niepokoju, odchodzi z rozgrywki. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyście oszukiwali i napuszczali innych graczy na siebie nawzajem. Liczy się tylko osiągnięcie własnych celów. Bonusy do Utopii i Niepokoju znajdziecie na białym polu. Niektóre karty nie dają wam żadnego bonusu i nie mają tego pola. Czasem czeka was nieco liczenia, ponieważ część z kart zapewnia dodatkowy bonus w inny sposób, tak jak na przykładzie budowlańca. W grze istnieją 4 rodzaje kart. 3 z nich będą stanowić fundament waszej talii. 4. rodzaj to karty losu, które umieścicie na środku stołu, a ich bonusy i efekty będą dotyczyć wszystkich graczy. Aby zrozumieć opisy kart, będziecie musieli zapoznać się z instrukcją, w której znajdziecie krótki słownik. Skupmy się na różnicy między bonusem i efektem karty. Efekt karty to po prostu jej treść. Bonus lub premia to wartość podana w białym polu u dołu karty. Waszą talię w Utopii budujecie sami i stanowi to część rozrywki, jaką zapewnia Utopia. Talię możecie zbudować zgodnie z taktyką, jaką przyjmiecie na daną rozgrywkę. W talii musi znaleźć się 10 kart postaci, 10 kart trwałych oraz 10 kart działania, bez duplikatów. Karty trwałe i karty postaci są dość podobne i w swojej turze możecie zagrać jedną kartę trwałą lub jedną kartę postaci, chyba że zmienią to jakieś efekty. Poza tym możecie zagrać jedną kartę działania, czyli w rundzie łącznie możecie zagrać 2 karty. Niektóre karty zapewniają efekty, które zwiększą pulę kart, którą możecie zagrać. W Utopii runda i tura to 2 różne rzeczy. Tura to czas, w którym dany gracz stosuje efekty kart na stole, dobiera oraz zagrywa karty. Runda to tury wszystkich graczy. Runda rozpoczyna wyłożenie na stół nowej karty losu. Zatem karty działania, jeśli nie mają określonego momentu użycia, możecie wykorzystać także poza swoją turą. Na początku każdej rundy na stół trafia jedna karta losu. Kiedy na stole znajdą się już 3 karty losu, najstarsza z nich wraca do stosu na sam dół. Jak widzicie, najstarsze karty losu są najbliżej stosu. Nowe karty układacie najdalej stosu, dzięki temu będą one rotować w naturalny sposób. Przejdźmy teraz do naszego wirtualnego stołu, który stworzyliśmy, aby pokazać wam, jak wygląda rozgrywka w Utopii. Gra jest wprawda papierowa, ale uznałem, że taka forma będzie najczytelniejsza i pomoże wam szybko załapać zasady gry. Przy stole zasiadła 3 graczy. Adam, Natalia, a na środku jesteśmy my i nasze karty w ręce. Po środku leżą karty losu. Tutaj są karty w ręce Adama, tutaj karty w ręce Natalii. Nasze karty w ręce widać tutaj. Gracze przetasowali talię i dobrali po 4 karty. Przyjmijmy, że Natalia będzie zaczynać grę. Pojawia się pierwsza karta losu. Gra się zaczęła. Wojna cybernetyczna. Wszyscy gracze oddają jedną kartę z ręki swojego wyboru graczowi, który rozgrywa turę po nich. Jeśli gracz kontroluje elektrownię atomową, to w trakcie wojny cybernetycznej jej bonus do Utopii zmienia się w bonus do Niepokoju. Tutaj ważne informacje. Wiele kart w Utopii zawiera ustępy, które mają zastosowanie tylko w wybranych sytuacjach. Dlatego, że nikt nie ma elektrowni atomowej na stole, pomijamy tę część efektu. I od razu zaczyna się dziać. Każdy gracz przekazuje jedną kartę swojego wyboru z ręki graczowi, który wykonuje turę po nim. Wobec tego Natalia przekazuje nam swoją kartę, my przekazujemy kartę Adamowi. Wszystko dzieje się od razu, więc nie możemy przekazać karty, którą otrzymamy od Natalii. Musimy oddać coś z naszej ręki. Adam oddał także kartę Natalii. Powiedzmy, że na ten moment najmniej istotna wydawała się karta dobrana para. Oddaliśmy ją zatem Adamowi. Od Natalii otrzymaliśmy kłamcę. Nie najgorzej. Warto zwrócić uwagę, dlaczego w Utopii mamy różnego koloru rewersy kart. Są potrzebne, by po rozgrywce każdy odnalazł swoje karty. Natalia jako pierwszy gracz pomija dobieranie kart na początku rozgrywki, więc zagrywa futurysta i kończy turę. Sprawdźmy zatem, czy futurysta w jakiś sposób wpłynie na naszą turę. Na początku każdej twojej tury, po dobraniu karty, podejrzyj kolejną kartę z twojej talii. Odłóż ją na górę swojej talii. Jeśli kontrolujesz tunel czasoprzestrzenny, możesz położyć podejrzaną kartę na spód swojej talii. Karta znajduje się na stole Natalii, więc jej efekty wpływają tylko na nią.
chyba że opisany efekt będzie dotyczył innych graczy. Futurysta zatem nie wpływa w żaden sposób na naszą grę. Natalia nie posiada na stole tunelu czasoprzestrzennego, więc również ten ustęp będzie ignorowała, tak długo aż na jej stole nie pojawi się wymagana karta. Czas na nas. Sprawdźmy, czy karty na stole mogą mieć na nas wpływ. Wojna cybernetyczna zmienia bonus utopii od elektrowni atomowej w niepokój, ale nie mamy elektrowni atomowej, więc pomijamy ten ustęp. Dobieramy kartę. Zagrajmy w takim razie otrzymanego kłamcę. Kończymy. Adam sprawdza, czy karty na stole mają na niego wpływ i dobiera kartę. W swojej turze zagrywa na stół iluzjonistę. Zaraz kolego. Używamy karty weto. Przerywasz zagrywanie wybranej karty przeciwnika. Weto nie działa na państwo policyjne i bombę atomową. Karta zablokowana w ten sposób jest wtasowywana ponownie do talii gracza. Weto nie może zablokować wojny, rewolucji i demokracji, chyba że posiadasz machinę urzędniczą. Jak widzicie, weto ma wiele ustępów, które w tej sytuacji nie mają zastosowania. Zgodnie z logiką utopii pomijamy te ustępy. Adam wtasowuje iluzjonistę do talii. Zagranie przerwane. Ponieważ przerwaliśmy zagrywanie karty, Adam nadal może zagrać jedną kartę postaci lub trwałą w swojej turze. Zagrywa na stół futurystę. Zagrane przez nas weto trafia na 100 z kart usuniętych, o którym opowiem więcej w następnym odcinku. Koniec tury Adama oznacza pojawienie się nowej karty losu. Póki nie mamy na stole 3 kart losu, układamy je obok wcześniejszej karty. Rozpoczęła się druga runda gry. Tak wygląda rozgrywka w utopii. Wraz z pojawieniem się kolejnych kart, ilość zdarzeń zacznie się nieźle rozpędzać. W przyszłych odcinkach będziemy kontynuować tę rozgrywkę i poznawać kolejne efekty kart. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, chcę Wam podziękować za obejrzenie naszego filmu. Zachęcam Was do zadawania pytań i zostawienia suba na naszym kanale. Wkrótce kolejne odcinki z Utopia Card Game.